Bello, Bello? bello, peligroso. No, todo está normal. You speak English? ¿Hablas inglés? No, okay. Dobra, już spotkałem się z Jorge? George. And there's the police. George. Yeah, George. George i z nim będę dzisiaj jeździł, zaraz zobaczę, nie wiem czym, czy motorem, czy samochodem i może on kilka słów powie o tej dzielnicy. No English. No English. No English. Sorry. Bello, zona peligrosa. Zona es muy peligrosa. Tiene una compostura máxima de unos 10.000 o 11.000 millones de habitantes. Siempre es complejo por la cuestión que habla de Pablo Escobar. Mucha guerra, violencia, conflictos armados entre grupos y bandas delincuenciales. Siempre ha sido muy peligroso, más que todo narcotráfico, corrupción, drogas, mucho narcotráfico, violencia entre grupos delincuenciales, bandas criminales, o siempre, más que todo por ese sector de por allá, es más que todo lo peligroso. Las montañas, siempre francotiradores, personas con muchos armamentos, muchas drogas, prostitución. Słuchajcie, plan jest taki, że ten policjant pojechał na motorze już z innym policjantem, a on mi kazał zamówić taksi i policjantka musi sprawdzić go, żeby mnie nie porwali, bo często taksówkarze tutaj porywają. Więc ona musi się upewnić, że on mnie zawiezie tam gdzieś dalej, do jakiejś inny komisariat, a ja wtedy się tam spotkam z tym policjantem jeszcze raz. Także nie wiem w ogóle, jak to wszystko będzie później wyglądać. Kazał mi zamówić taksi. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Ten policjant kazał mi jechać do miejscowości San Felix, która się znajduje wysoko w górach. I to trochę było, to znaczy jest nadal niepokojące. Po co jechać w góry na patrol policyjny? Przecież tam się nic nie dzieje. I kazałem taksówkarzowi zadzwonić do niego, bo ja zasięgu nie miałem w telefonie. No i zadzwonił i powiedział, żeby przyjechać, że tam jest mała miejscowość i tam będzie patrol. Teoretycznie dojechaliśmy do tej miejscowości. To jest jakaś mała wioska wysoko w górach. Później poczytam o tej miejscowości San Felix. Nie wiem dlaczego tutaj. Bardziej to wygląda jak jakaś wycieczka niż nagrywanie patrolu policji. Więc tak jak wiem, nie wiem czego się mogę spodziewać. Jak zwykle na spontanie, więc wiecie o co chodzi. Dobra, jestem. Słuchajcie, zobaczcie tę wiadomość. Nie wiem, czy tutaj się nagra. Później przetłumaczymy. Okay, you can tell me. Okay, one moment. No puedes hacer videos de fotografías, instalaciones o... Dobra, moi drodzy, pomimo dużego niepokoju, jaki towarzyszył mi podczas jazdy tą taksówką teraz, bo tak naprawdę zastanawiałem się,
po co ten policjant prosi mnie, żebym przyjechał gdzieś wysoko w góry, gdzie nie ma miasta, gdzie wydaje mi się, że nie ma żadnych gangów, nie ma niczego, więc co tutaj patrolować tak naprawdę? No powiedzcie sami, też byście się zastanawiali. Miałem w pewnym momencie myśl, że może to jest jakaś ustawka, że chcą mnie porwać, no bo kurczę, jadę godzinę taksówką, nie wiem gdzie, nie wiem po co. On mi powiedział, że mam tu przyjechać, że on tu już będzie, bo on pojechał motorem ze swoim partnerem. No i jadę, dojeżdżam, patrzę, jest komisariat. Właśnie stoję przed komisariatem, powiedzieli mi, żebym nie nagrywał komisariatu i zaczął mi tłumaczyć, co tutaj się dzieje. Oni tutaj patrolują rejon, bo tu jest bardzo dużo miejsc, gdzie jest produkowana kokaina i inne narkotyki. I oni zajmują się odnajdywaniem tych miejsc, likwidowaniem. Niestety jest to miejsce bardzo niebezpieczne z tego względu, że wszystkie miejsca, gdzie jest wytwarzana kokaina, są chronione przez kartele tutaj, kartele nie wiem, mają swoich snajperów, strzelają do policjantów, jeżeli się zbliżają, więc powiedział, że no jest niebezpiecznie i powiedział, że muszę się z ryzykiem liczyć, jeżdżąc z nimi. Na razie czekamy na kogoś, kto może będzie ze mną jeździł motorem, bo oni jeżdżą po dwóch na swoich motorach i nie będzie miejsca dla mnie. Zobaczymy, no mam nadzieję, że pojadę na ten patrol, że jak już tutaj przyjechałem, to uda się nagrać coś ciekawego i że będzie ktoś, kto będzie mógł mnie wozić. Dodał, że to jest trasa, szlak przemytniczy narkotyków, stąd oni, kartele, wożą narkotyki na lotnisko. Tutaj są wytwarzane narkotyki, wiozą na lotnisko do Medellin, a później są transportowane narkotyki już dalej do Meksyku i do Stanów. Dlatego jest ten rejon jest bardzo niebezpieczny. Także zostańcie ze mną, zobaczymy co będzie się działo. Ja sam nie wiem, nie mam pojęcia, polegam tylko na nim. Zobaczymy. Jeszcze na razie nie jedziemy, ale w pobliżu posterunku znajduje się dom Pablo Escobara gdzieś tutaj. On miał wiele domów i to jest jeden pewnie z niewielu nieznanych domów, bo znajdujemy się w tak dziwnym miejscu. Kurczę, już mi słów brak. No ukrytym miejscu ogólnie. Okej, dobra, to idziemy tam. Mała miejscowość. Dobra, coś przetłumaczył. Dobra, to jest dom Pablo Escobara, szkoła Pablo Escobara i inne budynki. Okej, dobra. This is school. School. Pablo Escobar School? Yeah. And casa? Donde? Allá en la parte al fondo de la montaña son cultivos, son mansiones, casas fincas. A tu ładnie teraz. Es muy hermoso. Okej, co on jeszcze tu napisał? There at the top of the mountain bottom are crops. There are mansion houses, farms and all kinds. It's very beautiful. Okej. Estas casas construidas hace muchos años por manos.
w tym momencie, tutaj gdzie się znajdujemy, jest niebezpiecznie? Sorry. Es peligroso, pero en unas horas más tarde. En estos momentos hay una tregua que no es posible atacar. Después de las 6, 7, 8 de la noche empiezan a haber bombardeos y atentados. A kto walczy? Jakie grupy tutaj walczą między sobą? Aquí pelean varios grupos. Aquí principalmente están liderando lo que es el Clan del Golfo, el ELN y otras bandas criminales, como son financiadas por esos grupos al margen de la ley, como lo son el sector, las pandillas de Pacheli, el sector de los chatarreros. Hay muchas bandas acá que se pelean por narcotráfico, drogas y sectores, más que toda la zona montañosa, por hectáreas, transporte de cocaína aérea. Wszystkie te drogi łączą się z innymi miastami w Medellin i innymi krajami. Są to bardzo opłacalne obszary i trasy, które są bardzo opłacalne dla wszystkich przestępców. Okej. A powiedz mi, czy zdarza się, że jakiś policjant do tej pory został zabity tutaj? Han matado muchos compañeros, más que todo en atentados con granadas, fusiles, armamento largo, francotiradores que se tiran por toda la zona montañosa y hacen atentados. Los más llamados que se llaman aquí los atrapasueños, o los señores que tienen mucho tiempo en inteligencia y llegan detrás y les tiran granadas, armamentos y explosiones. La última vez hubo una explosión acá, un atentado, esto está reciente, hubo una bomba que tiraron aquí y mataron muchos compañeros. A jak długo ty tutaj pracujesz? Czy nie boisz się o swoje życie? Llevo trabajando más o menos 5 años. Sí, realmente teme uno por su vida. Hay muchos atentados, muchas bandas criminales, muchos grupos. Tratamos de mantenernos unidos y utilizar la mejor estrategia posible para luchar todos los días y todas las noches con nuestro armamento. Y somos muy unidos, trabajamos en grupo, estamos pendientes de la seguridad de nosotros y de las personas que viven acá. Zanim ruszymy w patrol, musimy się najeść. Zamówiliśmy lokalne jedzenie. Zobaczcie, jak wygląda. Z tego co widzę, jest to boczek pieczony na tym ogniu tutaj. Dobra, już mam swojego kierowcę. Ten ziomek będzie jeździł za policjantami. Czekamy właśnie, oni już się tam zbierają wszyscy. I no będziemy jeździć za nimi. Tam gdzie oni będą jechać, to my będziemy jeździć za nimi. Zobaczymy, co się będzie działo. Także udało się załatwić kierowcę, drivera, który będzie mnie woził. Super. Tak, na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jadą za mną. Zobaczcie. Ale tu jest pięknie, naprawdę. Szkoda, że jest tak niebezpiecznie. Dobra, wjeżdżamy teraz już na jakieś dzikie tereny. Zobaczcie. Kurczę, to jest przygoda. Naprawdę. To było wszystko organizowane w trakcie, kiedy byłem już tutaj w mieście, w Medellin. Ja nic wcześniej nie planowałem, znaczy tego akurat nie planowałem wcześniej.
jedziemy w sumie 2, 4, 6. Tam z tyłu jadą na 2 motory, chyba po 2. Czyli w sumie 4 policjantów i 2 zwykłych ludzi, takich jak ja i mój driver. Ale pięknie. Przyjechaliśmy po drodze na jakieś wzgórze, skąd wyskakują na parolotniach. O kurczę. To są parolotnie? Chyba tak. Nie znam się. Wow, ale super. Ja kilka lat temu zeskakiwałem z takiego wzgórza w Brazylii, w Rio, i pamiętam jak dziś, że nogi miałem z waty. Chciałem zrobić z siebie bohatera, a tak naprawdę to byłem tak przestraszony, że dajcie spokój. Jak zeskakiwaliśmy tam nad Copacabaną, nad plażą, to było dobre. Zobaczcie na to. O kurczę. Ale widok. Ale pięknie. Mam 2 w jednym. Wycieczkę po pięknych miejscach, a jednocześnie wycieczkę w niebezpiecznych miejscach, gdzie nagrywam to, co mnie interesuje, czyli niebezpieczne miejsca. Tutaj widzę, że ludzie z pasją tylko przyjeżdżają, którzy po prostu skaczą, ale turystów tutaj nie ma. Być może nawet wielu tych, co skaczą, to są członkowie kartelu, no bo jednak zwykły człowiek, wiedząc, że tutaj jest niebezpiecznie, raczej tutaj nie przyjeżdża. Tak mi się wydaje. Przed chwilą Jorge mnie zawołał tutaj w te miejsce, natłumaczył, przetłumaczył, co dla mnie jest, no do tej pory jest niewiarygodne, pewnie wy też nie będziecie w stanie w to uwierzyć, ale te budynki, które się znajdują za mną, z niebieskimi ścianami, jest ich mnóstwo, zobaczcie, to są budynki, w których wytwarzana jest do tej pory kokaina i inne narkotyki. I w tej chwili te fabryki działają w pełni i nie można ich zlikwidować w tym momencie, dlatego że powiedział, że czekają na informacje od Interpolu, kiedy mają ruszyć tam, podłożyć ładunki wybuchowe i zdetonować to wszystko. W tej chwili nie mają jeszcze takiego polecenia, więc nie ruszają tego. Kiedy zlikwidujecie te fabryki? Bueno, se espera que la cierren pronto con intervención de la Interpol y acompañamiento de las unidades de control territorial. Para que se hace una intervención, se colocan tipos de bombas o armamento para la destrucción de todas esas producciones de cocaína. Okay. Normalnie szok, nie mogę w to uwierzyć. Na legalu sobie wytwarzają narkotyki i nikt nic nie może zrobić albo nie chce. O, strzelnica. Dobra, jedziemy dalej, właśnie w stronę tych budynków. Ciekawe, czy podjedziemy tam. Zobaczymy. Pod te budynki.
Jestem pewien, że tutaj każdy, kto tutaj mieszka, jest zamieszany w produkcję. Ludzie, którzy spacerują, chodzą, na pewno są zamieszani. Dobra. Dobra. Idziemy dalej. Co, dobrą mam obstawę z tyłu, co? Co tu jest? Jakiś punkt kontrolny. Vamos al fondo o ingresamos acá por la casa. Nie wiem, co to jest, jakaś restauracja. Dobra, już wszystko wiem. Sorry, kurde, ale no nie jestem przygotowany, nie wiem, co to są za miejsca i niewiele jestem w stanie wam wytłumaczyć, dopóki on mi nie powie. Więc już wam mówię. Cały ten teren, co tutaj jest, na tym pięknym wzgórzu, niegdyś należał do Pablo Escobara. Ten dom, obok którego przejeżdżaliśmy przed chwilą, ta restauracja, to wszystko należało do Pabla. Zobaczcie, z widokiem na Medellin. Ale pięknie. Esta zona es muy alta y exclusiva por muchos habitantes de acá del sector de Medellín, en el municipio de Bello. Se logra observar todo lo que es el municipio de Bello, todo lo que es Medellín, el área metropolitana, sus alrededores, todo lo que cuenta con el área, la producción. Estas son zonas que ya vienen reflejando comúnmente lo que era parte del narcotráfico, producto del narcotráfico, fincas, asociaciones, condominios, Pablo Escobar, con fines de extinción de dominio, lugares, fincas y todo eso que era compartido por el narcotráfico, la cocaína, la corrupción y todo aquí en el área metropolitana del Valle de Aburrá de Medellín. Dopiero teraz zauważyłem, że ten dom jest ogrodzony siatką pod napięciem, ale jaja. Zobaczcie. Nieźle, co? Dom Pabla Escobara, jeden z wielu domów Pabla Escobara. Niesamowite znaleźć się w takim miejscu. Niewiele osób wie o takich miejscach w ogóle. Także mam ten zaszczyt być pierwszym człowiekiem, pierwszym Polakiem, a może pierwszym youtuberem, który nagrywa to miejsce, o którym nigdy nie słyszałem. Ale tych domów to Pablo miał wiele. Nie jest do końca tak, jak każdy myśli, że w momencie, kiedy kartel Pabla Escobara zniknął, został całkowicie zlikwidowany, to automatycznie wszystkie posiadłości, wszystko zostało przejęte przez państwo i są w rękach uczciwych ludzi. Teraz właśnie się dowiedziałem, że ten dom, który kiedyś należał do Pablo Escobara, należy obecnie do jednego z bossów kartelu z Medellin. Więc nadal posiadłości po Pablu, niektóre wpadają w ręce kolejnych bossów, którzy zajmują się tym samym, czym się zajmował Pablo. Z ciekawości wejdę jeszcze do tej restauracji, zobaczę, jak tutaj jest.
Ale tu jest zajebiście, zobaczcie. Tak sobie ludzie żyją. Gdzieś wysoko w górach. Pięknie. Pienso que es hora de empezar algo en serio y creo que nada me Jorge właśnie mi powiedział, czy Jorge, nie wiem, powiedział, że musimy poczekać tutaj chwilę, bo on musi sprawdzić wszystkie auta, które tutaj znajdują się na parkingu, aby w swoim tam systemie ma taki dodatkowy telefon, pewnie połączony z bazą policyjną, musi sprawdzić, czy ktoś, kto jest właścicielem danego auta, nie jest poszukiwany, czy nie ma jakiegoś nakazu sądowego i tak dalej. Jeżeli jest, to będą musieli go aresztować zaraz. Jeżeli jakiś członek na przykład kartelu sobie siedzi tu w restauracji z rodziną, no to będzie grubo. Także musimy poczekać chwilę, bo on musi sprawdzić wszystkie auta, które są na parkingu w tym momencie. Dobra, jedziemy dalej. Ruszamy dalej. Już się trochę ściemnia i jest bardzo zimno, a ja jestem w Trzepcie, więc nie wiem, jak to będzie dalej. Kurczę. Jak ja bym tutaj sam przyjechał, ja bym w życiu nie powiedział, że tu jest niebezpiecznie. Nie mogę ich nagrywać za blisko. Słuchajcie, no ja bym nigdy nie pomyślał, że tu jest niebezpiecznie. Oni mi mówią, że wieczorem jak się ściemni, to jest strasznie niebezpiecznie. Ludzie z kartelu przychodzą do lokalnych przedsiębiorców i biorą haracze. Jeżeli ktoś nie chce zapłacić, to zabijają, porywają i tak dalej. Także niewiarygodne, że no nie widać tutaj tego niebezpieczeństwa w ogóle. Sami powiecie, że czy widać tutaj jakieś niebezpieczeństwo? Ja nie wiem. Zobaczcie, tutaj się też znajdują te budynki niebieskie. Tam dalej. Tutaj wjeżdżają. To tutaj jest jedna z wielu fabryk, z tego co widzę. Bo widziałem, że zasieki są i tak dalej. Do tych niebieskich budynków. Słuchajcie, jest tak zimno, szok. Naprawdę. Nie przewidziałem tego. Nie przewidziałem tego, że będzie tak zimno. Już zaczyna się robić ciemno. W związku z tym będę za chwilę się już zawijał. Ale póki jeszcze jestem, to ten ziomek, który był moim driverem, zabierze mnie gdzieś tutaj do jakichś ludzi, którzy opowiedzą może o życiu w tej miejscowości, w tej wiosce. Zobaczymy. Taka knajpka tutaj jest. Hablas inglés? No? Okej, dobra. Ona się zgodziła pogadać. Okej. Artur? Mucho gusto, Manuel. Mucho gusto. Manuel? Manuela. Manuela. Okej, Manuela. Yo soy polaco. Okay.
Chciałem Cię zapytać, jak wygląda życie tutaj, jak Tobie się żyje tutaj? Muy tranquila, muy tranquila. Todo el tiempo es como la naturaleza, los animales, no se escucha mucho ruido, es muy tranquila la vida. Czy czujesz się tutaj zagrożona, czy jest tu niebezpiecznie według Ciebie? No, no, ¿No? no, esta es una zona muy tranquila. Es una zona rural y por lo general, pues sí a veces se da crimen, pero por lo general la zona... Yo, por ejemplo, salgo a veces tarde de acá del negocio y Okej. no pasa nada. Okej. To prawda, że tutaj jest wiele grup przestępczych? Para esta zona, no. Para esta zona no. Zona Para no, no. esta zona no. Okej. Pero sí a veces ocurren, por ejemplo, hace como 2 años mataron 2 policías acá, Ah. pero son como crímenes esporádicos, no pasa frecuentemente. Okej. Czy to prawda, że tutaj w tym rejonie porywają ludzi? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Son como Extortion. extorsiones, sí, son Ok. extorsiones, pero son de grupos de otras zonas que utilizan, como esta zona es como tan... son zonas donde no hay como tanto contacto entre de la población porque son personas que viven muy lejos una de la otra, entonces sí se da Ok. mucho la extorsión, dado pues la zona, pero Okej. A czy znasz kogoś, kogo porwano? sí. ¿Sí? Sí, en la universidad tenía un compañero que fue secuestrado y pero no fue en esta zona, pero sí, lastimosamente sí, es algo muy común pues en Colombia, pero por esta zona no se da tanto. No zona. Esta zona no, No. pero cerca sí se ha dado mucho, pero casi siempre es por personas que tienen mucho dinero, entonces utilizan, digamos, sus hijos o así familia para poderlos secuestrar y Ok. obtener dinero. A czy to prawda, że tutaj często gangi wymuszają haracze od przedsiębiorców? Sí, a los comerciantes, negocios como estos sí son Sí. extorsionados, sí, digamos, a 2 horas de aquí hay una zona que se llama Castilla y bueno, para allá, para la zona de Bello, pues sí hay grupos criminales y por lo general les extorsionan negocios, empresas, es algo muy conocido, todo el mundo sabe que eso suele suceder en muchas zonas de Medellín y del área metropolitana. A jaki kartel tutaj jest? Po jakiej nazwie? Cárteles, no se llaman cárteles, son como grupos criminales. A, grupos criminales. Grupos criminales, A, okej. pero en esta zona no hay un grupo como tal, pues para la zona de Bello se conoce que están los Pachel y para la zona de Jalisco pues no sé cómo se llaman exactamente, pero son como grupos pequeños que minan zonas pues y más que todo es para el narcotráfico, narcomenudeo. Okej. Wiem, że jest tutaj dużo fabryk, gdzie wytwarzają narkotyki. Czy dużo ludzi pracuje w tej branży? En medicamentos que yo sepa, pues no conozco. Miguel, por acá medicamentos. O drogas. Drogas, pues, drogas. alucinógenos. Fabryki narkotyków tutaj są. Ok, sí. Fabryka. Alucinógenos sí, en todas las zonas siempre hay. Lo que pasa es que eso lo llaman acá en Colombia, lo llaman ollas. Son zonas donde fabrican drogas o utilizan, digamos, una base de coca, de marihuana y la mezclan con otras cosas para que salga más cantidad y se Transporta venden. tu México. Transporta Para México sí, pero México. son como zonas más alejadas de por acá.
donde no hay tantas restricciones como para sembrar coca, marihuana, Okej. sí. Widziałem tutaj wcześniej wiele budynków z niebieskimi ścianami. Co tam jest? Muchos servicios de paredes azules. Es que creo Narkotyk? que, Narkotyko? em, Drugs? antes sí significaba Sí, mucho que había pues Mucho. narcotráfico, sí. Ah, Pero eso se ha regulado un poquito, digamos, porque la fuerza pública estaba muy encima de esas situaciones. ok. Pero sí, aún sigue habiendo mucho narcomenudeo, que son personas que andan por ahí, pues, para arriba, abajo, y siempre andan en motos, pues no sé si pues, la mayoría Ok. de personas se manejan en motos y Ok. venden droga, pero así. Entonces es más difícil, digamos, para la policía saber quién lo hace. Czy jesteś szczęśliwa tutaj, czy chciałabyś wyjechać za granicę i zamieszkać gdzie indziej? Pues a mí me encanta Colombia. Colombia y Medellín son zonas muy bonitas, son tranquilas. Pues en esta zona donde yo estoy es muy tranquilo, pero las oportunidades de trabajo no son tan buenas. Sí, pues si tuviera la oportunidad, sí me gustaría salir al extranjero. En mi opinión, hay personas que no les gusta, pero sí, yo sí quisiera salir al extranjero. Co chciałabyś jeszcze powiedzieć do ludzi na świecie? Jakąś wiadomość lub czy mogłabyś zarekomendować to miejsce i zachęcić ludzi do przyjeżdżania tutaj, czy raczej nie? Pues para la gente del mundo me gustaría decir que este es un país muy bonito, que estamos saliendo de una guerra de casi 2 siglos y que ha sido muy complicado, pero que vale la pena venir a Colombia, a Medellín, vale la pena conocer su gente, su gastronomía, sus zonas. Acá hay muchos lugares para conocer y son realmente valiosos. Okej. Gracias. Gracias, gracias. Dobra, moi drodzy, będę już pomału kończył tego vloga. Niestety powiedzieli, żebym nie zostawał tutaj na noc z nimi, bo jest zbyt niebezpiecznie. Zobaczcie, cały czas ich sprawdzałem, znaczy ludzi, którzy tutaj jeżdżą, sprawdzają co chwilę. Okay, gracias. Mucho gusto, mój driver. Także tak jak wam wcześniej mówiłem, wszyscy wiemy o tym, że w Meksyku są narkotyki. Większość ludzi myśli, że tam się wytwarza narkotyki, a Meksykanie, kartele z Meksyku są tylko pośrednikami w większości. Oni też coś tam wytwarzają, ale większość narkotyków sprowadzają, kupują z Kolumbii, z tych rejonów właśnie. Tutaj jest najwięcej fabryk, plantacji narkotyków i tutaj właśnie jest Mekka karteli. Bastion karteli kolumbijskich. I sam o tym nie wiedziałem, dopóki bliżej nie poznałem tego tematu. Ale w internecie mało się czyta o tym, na YouTubie też nie ma za dużo informacji. Tak jakby problem z narkotykami w Kolumbii ucichł, odkąd zabili Pabla. I każdy teraz przyzwyczaił się do tego, że to właśnie w Meksyku jest największy problem z narkotykami, najwięcej jest wytwórni narkotyków. No, ale tam gdzie są narkotyki, tam gdzie są fabryki, tam gdzie są pieniądze ogromne, gdzie wchodzą w grę ogromne pieniądze, tam jest przemoc, zabójstwa, porwania i właśnie to są rejony najbardziej narażone na to. Trochę dziwne, no bo jeżeli te kartele tutaj wytwarzają narkotyki, zarabiają ogromne pieniądze w tym rejonie, to powinny dbać o to, żeby tutaj było cicho, spokojnie, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie w tym rejonie, a jednak nie jest tak. Okazuje się, że wszystkie biznesy, które są tutaj prowadzone przez ludzi, przez mieszkańców, muszą płacić haracz. Kto nie płaci haraczu, zostaje zabity po prostu. Bardzo dużo porwań jest w dzień, w nocy.
no nie czuć tego za bardzo teraz, no ale niestety o, już kogoś biorą. Kurde, łapią po kolei wszystkich. Zobaczcie. Ciekawe, jak oni oceniają, kogo zatrzymać. Ciekawe, czy mają jakiś system rozpoznawania. Zobaczcie, przeczytajcie to. Kurczę, nie dać. O, jest, dobra. Przeczytajcie to, co napisał. Znaczy, powiedział, a tłumacz przetłumaczył. Nieźle. Słuchajcie, mam problem, żeby wrócić teraz na dół do miasta. Zobaczcie, co on mi napisał. Tutaj bardzo trudno jest poprosić o pojazd lub samochód, ponieważ bardzo niewiele osób przyjeżdża tu w obawie przed worowaniem w celu wymuszenia lub zamordowania. I sprawdzałem właśnie Ubera, nie ma oczywiście, tutaj nie ma szans, żeby Ubera złapać i nie ma szans na inne formy transportu, ponieważ no, ta miejscowość jest odcięta od Medellin. Jest bardzo daleko, godzinę jazdy i nie wiadomo, jak ja wrócę. Także będę czekał, aż uda się zaaranżować. Oni gdzieś tam dzwonią już do kogoś, żeby ktoś może przyjechał tutaj po mnie. Zobaczymy. Plan był taki, że ja wrócę stąd przed Zmierzchem. Przed Zmierzchem. No już jest ciemno. Także zaczyna się robić kiepsko. Dobra, problem wstępnie jest zażegnany. Udało się zamówić taksi. Jeden z policjantów przez jakąś dziwną aplikację zamówił taksi. W sumie 2 razy drożej, ale to tam żaden problem, bo 80 zł dojazd. Z tym, że jest inny problem. Może być problem. Będę jechał 40 minut przez te wzgórza jakimiś alejkami dziwnymi i często właśnie zatrzymują tutaj bandyci, nie wiem, czy to z kartelu, czy właśnie grupy jakieś przestępcze, zatrzymują, okradają, zabijają tutaj ludzi. Także nie wiem, mam nadzieję, że dojadę bez problemu i że akurat nie trafi się mi taka okazja. No nic, dobra. Za 4 minuty będzie taksi. Ah, hágale pues. Entonces, si alguna cosa... Desde San Pedro. No, vienes desde allá. ¿Cuál otro punto de referencia hay por ahí? Nie wiem, co oni gadają. Sebas Tienda. Láteos ¿Qué? ¿Láteos qué? WDJ. Desde el kiosco. Dobra, 3 minuty. 3 minutos. 3 minutos. Okej, dobra. To jest moja wymarzona taksówka. Jedziemy. Okej. Thank you very much, everyone. Bye bye. ¿Cómo estás? Caballero, hasta luego, con gusto. Dobra. ¿Cómo te va? Bien. Okay. And music? Sí. No music, no. No music. Ok. Okej, dobra. Okej, dobra, jedziemy. Kurde, mam taksi. Chłopaki zostają tutaj jeszcze. Ja cię kręcę, strasznie niebezpieczna praca. Zona peligrosa? Aquí? Un poquito. 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 Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego vloga. Piszcie komentarze, piszcie, co myślicie o tym rejonie, jakie są wasze spostrzeżenia i odczucia. Piszcie, czy podobało wam się. Subskrybujcie, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. I zapraszam was już wkrótce do kolejnego odcinka z Kolumbii. Do zobaczenia.